Czy znasz ten skurcz żołądka, kiedy czyjeś słowa przebijają cię na wylot? Gdzieś ciebie to tak potrafi zaboleć, zamurować, zszokować, że stoisz w miejscu i właściwie nie wiesz, co dalej zrobić, a jedyne, co czujesz, to, no to ból. To jest ten ból tego całego wydarzenia, albo usłyszysz jakąś uwagę, albo coś się stało, albo ktoś zaprezentował jakieś zachowanie, które jest według ciebie całkowicie nie do zaakceptowania, jest bardzo raniące, no i czujesz się faktycznie zraniona lub zraniony. I teraz co z tym począć, nie? To jest najważniejsze pytanie. Co z tym zrobić? Jak ze sobą postępować, żeby się w ogóle odnaleźć, a nie tylko trwać w tym bezdechu, zawieszeniu i szoku. Jeżeli szukasz gdzieś właśnie wskazówek, jak sobie z tym dać radę, to już więcej nie szukaj. Znalazłeś lub znalazłaś. Jesteś w dobrym miejscu, dlatego że dzisiaj opowiem ci o tym, co sobie wtedy powiedzieć, jak ze sobą postąpić. I dosłownie podam ci 3 zdania gotowce, które warto sobie zapisać, dosłownie trzymać na kartce w kieszeni albo po prostu na komórce, gdzie jest zapisane, żeby sobie wyciągnąć i po prostu je przeczytać, ale i także co zrobić, nie? W jaki sposób je sobie przeczytać, w czym się najpierw zanurzyć, żeby je sobie przeczytać. I o tym właśnie będzie dzisiejszy film, ale zanim do niego przejdziemy, bardzo ci chciałam podziękować, że w ogóle tu jesteś, że oglądasz, być może do końca, zostań do końca, bo mam na końcu pracę domową dla ciebie do odrobienia. I za to, że jesteś, że klikasz, że komentujesz. Wielkie, wielkie dzięki. Podobnie bardzo dziękuję wszystkim osobom obecnym na Patronite by Coffee. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie i za to, że jesteście. Bardzo doceniam. A my przechodzimy do naszej apteczki. Apteczki pierwszej pomocy w emocjonalnie obciążających, trudnych sytuacjach. Na początku 2 rzeczy, o których warto pamiętać i one utworzą nam pewną atmosferę, w której dopiero sięgniemy po te gotowce zdania, które kierujemy do siebie po to, żeby gdzieś uzyskać jakieś poczucie równowagi. Moc pauzy i rozdzielenia. Prawda jest taka, że wtedy, kiedy czujemy ukłucie, kiedy czujemy właśnie ten ból, bo ktoś nas dotknął swoim słowem, gestem, kiedy ktoś coś zrobił takiego, że po prostu cię zamroziło, to naszym pierwszą reakcją, bardzo częstą na taki postrzegany atak jest kontratak. I gdzieś chcemy też to wyładować. I niektórzy wybierają to wyładowanie na zewnątrz, czyli on mi tak, to ja mu tak. Ale niektórzy nie są w stanie. I w ogóle gdzieś ich głowa nie idzie w tym kierunku, co nie oznacza, że tego ataku nie ma. Ten atak jest, tylko jest nakierowany do wewnątrz. Czyli krytykujemy kogoś, jak on mógł, co mu odbiło i co to jest. Albo siebie. Co jest ze mną? Co jest ze mną, że ja przyciągam takich ludzi? Co jest ze mną, że ja nie potrafię się zachować wobec takich sytuacji? To nie jest pomocne. Dlatego potrzebujemy innych wersji wydarzeń. Najpierw, żeby w ogóle je objąć świadomościowo, że one istnieją, a potem oczywiście w praktyce, żeby po nie bardziej sięgać. Ale żeby po nie sięgać, musimy mieć pojęcie po co, nie? Więc tutaj skupimy się na 2 bardzo podstawowych, gruntujących nas sprawach. Pierwsza z nich, moc pauzy. Absolutnie niemobilizowanie siebie do właśnie szybkich reakcji. Ani wobec kogoś, ani wobec siebie. Ani nie atakujemy ich, kimkolwiek są ci ludzie, ani nie atakujemy siebie. Czyli pierwsze co, absolutnie, jeżeli tak szybko, jak tylko potrafisz zrobić i zdobyć się na to nic. Nie rób nic. Nie decyduj o niczym. Nie podejmuj w takim stanie decyzji, tylko daj sobie chwilę na oddech. Jedyne twoje zadanie polega na tym, żeby oddychać. Najlepiej świadomie, uważnie. Co to znaczy? No to znaczy, żeby zdać sobie sprawę, że oddychasz. Zdać sobie sprawę z tego, jak oddychasz, czyli takie najprostsze, najbardziej podstawowe ćwiczenie. Muszę wziąć wdech. No i bierzemy w ten wdech. Robię wydech i robimy wydech. Powtórz to sobie raz albo 2. Robisz sobie pauzę. Robisz sobie przestrzeń, a nie po prostu jedziesz w coś, co nie jest pomocne. Druga sprawa do przypomnienia, moc rozdzielenia. To, co usłyszałeś lub usłyszałaś, jeżeli to są jakieś epitety, jeżeli to są jakieś podsumowania, jakieś opisy ciebie,
które oczywiście są bolesne, są bardzo niekorzystne i generalnie to jest jakaś krytyka ciebie, to jest czyjaś opinia. Ktoś się podzielił swoją percepcją ciebie, czyli on ma jakiś obrazek ciebie w swojej głowie. Jedyne, co zrobił, to przedstawił. Ale to, że masz jakiś obrazek, nie wiem, na ścianie zawieszony obrazek widoku na jezioro, to nie jest to samo, co to jezioro. Poza tym ten obrazek może zniekształcać to jezioro. Gdzieś w jakiś sposób nie doceniać piękna tego jeziora, nie pokazywać całości. Albo pod wszelkimi możliwymi kątami. Więc jest to pewna interpretacja ciebie, to co ta osoba przedstawia o tobie, a nie ty jako osoba całościowo. Musimy to sobie rozdzielić, żeby sobie przypomnieć, to jest jego opinia na mój temat, a nie moja prawdziwa osoba. To rozdzielenie znowu daje ci pauzę, znowu daje ci przestrzeń i oddajemy odpowiedzialność za jego słowa, czy gesty, czy cokolwiek w ręce prawowitego właściciela, a nie stawiamy znaku równości. Aha, ktoś mi powiedział, że jestem taka, owaka, beznadziejna, nie wiem jaka, równa się, że taka jestem. Czyli jego percepcja równa się rzeczywistość, realia. Nie. Jego percepcja to jest jego percepcja. Co więcej, percepcja nasza, wszystkich ludzi, jest w jakiś sposób stronnicza. Bardzo trudno jest być obiektywnym w tym, jak postrzegamy cokolwiek lub kogokolwiek. Zwłaszcza jeżeli wchodzą w grę jeszcze w dodatku emocje, na czymś nam zależy, gdzieś w jakiś sposób coś nas ukuło, coś nas cieszy, smuci, nie wiem, jest jakieś oczekiwania, rozczarowania. To te percepcje nie są jakieś super wyważone. A więc osoba, która przedstawia swój obrazek, jak ciebie widzi, swoją interpretację ciebie, to ma zabarwienie jego własnych przeżyć, wspomnień, sposobu bycia, sposobu myślenia, opinii itp. itd. A więc proste przypomnienie, to mówi bardzo dużo o nim, o jego etapie w życiu, o jego dzisiejszym nastroju, samopoczuciu, o jego percepcji, a nie o mnie. Czyli zaczynamy od tego. Chwila pauzy i przypomnienie sobie, że to jest jego. On sobie narysował jakiś obrazek mnie, ale to nie jest faktyczna, to nie jestem faktyczna ja. Czyli pauza, rozdzielenie. To wszystko robi nam więcej przestrzeni na oddech. A po co nam ten oddech? No przede wszystkim właśnie, żeby ta głowa była w stanie przyjąć to, co za chwilę ci powiem. Czyli 3 przypomnienia, 3 mantry, 3 zdania, które pomogą ci poradzić sobie z tą wymagającą sytuacją lepiej, łagodniej, spokojniej. Pierwsza z nich. Jest mi teraz trudno, więc będę dla siebie wyjątkowo dobra, bo jestem po swojej stronie. I to przypomnienie jest absolutnie kluczowe. Czyli to, co się stało, to, co się gdzieś, jakieś konkretne, bardzo często gdzieś chcemy wchodzić już od razu w szczegóły. Moja sugestia, najpierw obejmij ogół. Ogół jest taki, że jest to trudna sytuacja. A skoro to jest i tak trudna sytuacja dla ciebie, to nie nakładaj kolejnej warstwy stresu i napięcia, samokrytyki, bo to i tak już gdzieś zaistnieje na pewno. Za to daj sobie coś, czego tak naprawdę najbardziej potrzebujesz. I co tak naprawdę rozdajesz innym ludziom, jeżeli oni są w takiej sytuacji, czyli wsparcie, czyli empatia do siebie, czyli współczucie do siebie i uznanie, to jest trudny moment, a skoro to jest trudny moment, to tym bardziej nie będę kopać leżącego, tylko tym bardziej postaram się być dla siebie łagodna. Myślę, że to jest takie kluczowe przypomnienie i do zastosowania natychmiast jako pierwsze. Przechodzimy do drugiego. Jestem bezpieczna w sobie, moja wartość nie zależy od tego, czy ktoś ma dzisiaj dobry humor, czy nie. To jest takie przypomnienie, które zakotwicza nas w sobie wtedy, kiedy spotykasz się z jakimś chłodem, z jakiegoś typu odrzuceniem, krytyką. Bo ktoś ma trudny dzień, bo ktoś z czymś się gdzieś zmaga i w jakiś sposób wybucha na swoje otoczenie.
Czyli na przykład na ciebie. Czyli musimy sobie przypomnieć, moja wartość nie zależy od tego, czy ta osoba tą wartość widzi dzisiaj, czy nie. Czyli nie stajemy się taką chorągiewką, jak ktoś nam mówi coś dobrego na temat nas. To jestem super, świetnie się czuję. Ale jeżeli powie coś złego na temat nas, to jest fatalnie. Takie wyginanie się tylko i wyłącznie do tego, co kto sobie powie, czyli jaki akurat ktoś ma dzień, jest niesłychanie trudne. Jest bardzo ciężkie do przejścia. Jest bardzo wymagające i męczące. Dlatego to przypomnienie. Przypominajmy sobie, że twoja wartość nie zależy od tego, w jakim humorze jest dana osoba. I trzecie przypomnienie. Mam prawo popełniać błędy i nadal być wartościowa. Jedna opinia nie zmienia mojej całej historii życia. I to jest akurat kotwica na ten dzień, kiedy słyszysz krytykę, słyszysz jakieś niezadowolenie, odbierasz z innych strony i ono jest na podstawie tego, że coś ci się nie udało, że gdzieś popełniłaś lub popełniłeś jakiś błąd, że coś nie poszło tak, jak chciałaś, chociaż się bardzo starałaś. Okej, jasne, że takie sprawy i takie sytuacje się zdarzają. Wszyscy je znamy. I to jest naturalne i warto sobie przypomnieć, że tak, wszystkim się zdarzają błędy. I jednocześnie te błędy, te nasze potknięcia, te trudniejsze momenty istnieją sobie obok naszej wartościowości. Czyli ta wartościowość nie jest warunkowa. Czyli ja jestem pod warunkiem, że mi wszystko idzie perfekcyjnie. To jest warunkowa samoakceptacja. Nie chcemy tego. Chcemy bezwarunkowej samoakceptacji, która mówi, nawet jeśli popełniam błąd, postaram się go naprawić, postaram się gdzieś posprzątać po tym wylanym mleku, oczywiście, przeprosić, jakoś poustawiać na nowo. I jednocześnie nawet jak to robię, moja wartość nie drgnęła. Ona jest nadal taka sama. To przypomnienie właśnie ma temu służyć. I praca domowa dla ciebie do odrobienia w komentarzu. Stwórzmy sobie taką listę wsparcia. Czyli ja tutaj ci podałam 3. Osobiście na mnie bardzo, bardzo działa punkt numer 1. To jest absolutnie dla mnie taki odruch. Pierwsza rzecz, o której muszę sobie przypomnieć. Ale być może ty masz jakiś punkt 4., 5., 6. Może masz jakieś, to może być super krótkie, nie wiem, 2, 3 wyrazy, które pozwalają ci gdzieś wrócić do siebie, wrócić do tego oddychania, wrócić do tego, że nie jest ciekawie, to jest trudna sytuacja. Nikt tego nie wyciera gumką, myszką. My nie zaprzeczamy rzeczywistości, my jej nie wypieramy. Ale jednocześnie jest coś do przypomnienia, żeby sobie ukoić własny układ nerwowy. I gdzieś w jakimkolwiek stopniu, nie mówię, że zero-jedynkowo, ale nie wiem, o 5%, o 10% przywrócić spokój wewnętrzny. Jeżeli masz takie swoje własne frazy, kotwice, to podziel się. Stwórzmy sobie właśnie tutaj taką listę wsparcia. Im więcej opcji, tym łatwiej z nich skorzystać. Jeżeli gdzieś się zdecydujesz podzielić w komentarzu, bardzo ci za to od razu z góry dziękuję. Podobnie jak za wszystkie kliknięcia, subskrypcje czy uczestnictwo przez Patronite i Buy Coffee. Wielkie dzięki, to wszystko wspiera ten kanał, że on istnieje i działa. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.